No co? Zaczynamy. Dzisiaj już jestem mądrzejszy i wziąłem ze sobą worki na śmieci, także nie trzeba będzie odkładać śmieci w kamperze, można będzie śmieci po prostu wziąć, potem wywalić. Rozbieram łazienkę i założyłem, że jest bardzo dużo silikonu w jednym miejscu. Nie wiem, na ile to jest niebezpieczna rzecz, a na ile nie. Podejrzewam, że dużo lepiej będzie, gdy będę wszystko markował, dlatego wszystko markował, zaznaczał i... Markował, zaznaczał, tagował i oznaczał wszystkie te synonimy tego samego słowa, żeby po prostu nie pomylić, co gdzie jest, bo jest bardzo dużo różnych śrubek. Podejrzewam, że niektóre z nich mogą być trudne do znalezienia, żeby były dokładnie takie same, tak na przykład do tego miejsca, gdzie znajduje się ogólnie taka firanka, zasłonka. To tutaj są małe śrubki, małe wkręty i podejrzewam, że może być trudno znaleźć takie same gdzieś sklepy, nie wiem, no ale na wszelki wypadek lepiej to sobie zaznaczę, otaguję, pomarkuję, że to są te i tak mniej więcej będę starał się z każdym zrobić, no ale zobaczymy. Nie wiem, czy założyliście, mam nową fryzurę. Tak na szybko pokażę, co tutaj się dzieje. Ja rozkręcam umywalkę, żeby można było zdjąć tę górną część i wszystko tutaj rozdzielić. No bo niestety, mimo wszystko, nadal muszę zdjąć dolną część, bo ona już przykrywa ten element, a on już idzie dalej i już stoi na brodziku. I niestety się okazuje, że brodzik jest ostatnią częścią. W tej układance bardzo dużo trzeba zdjąć, żeby do niego się dostać. Po długiej walce udało się w końcu zdjąć umywalkę. No i już tam leży. I teraz będę zajmował się tą ścianą. Tutaj odkręciłem już śrubki, ale widać, że na razie ona jest tak przyklejona i nie wiem, czy nie będzie przyklejona jeszcze częściowo za ubikacją. No ale to zobaczymy. Najpierw spróbuję teraz tak jak jest wyciągnąć, no ale w razie czego to już będę kombinował. No na razie to wygląda tak. Obawiam się, że z tego szlafu może trochę polać się wody, bo tu jest akurat kropelka wody, no i teraz właśnie pociekła. Nie wiem, czy jest gdzieś możliwość jakby przekryć wodę, zablokować dostęp wody do tego szlafu. Jeżeli ktoś wie, to proszę dać w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. No na razie działam dalej. Mam nadzieję, że jutro, jak już mnie tutaj nie będzie, to kamper nie utonie w wodzie i nigdzie nic to nie pocieknie dalej. A, jeszcze jedno. Przypomniałem sobie, że chyba wczoraj zajmowałem się lustrem i udało mi się znaleźć taką linkę, która miałaby mi przejść jakby przez całe lustro za nim. Mam taką oto nić i będę próbował nią ścinać klej, który jest za lustrem, bo podobno tak to się robi, a lustro jest po prostu przyklejone do ściany, no i nie ma innego sposobu, żeby to zrobić, więc będę testował. Jak się uda, to się uda, jak nie, no to będę już kombinował, co dalej i jak dalej to zrobić. Nie wiem, może to ja po prostu mam krzywe ręce i nie potrafię tego zrobić. Niestety nie działa. Już chyba z 5 czy 6 razy próbowała się nić, więc no, najwidoczniej ten sposób nie działa. Taka cienka linka, ale jednocześnie sztywna i twarda. I miała ona przeciąć silikon albo co tam jest za tym lustrem, ale niestety linka się urwała. Nic z tego nie wyszło. Dzisiaj próbowałem skrobać taką oto szpachelką i brzeszczotem, to się chyba nazywa.
i tym piłować. No to trochę udało się. Wygląda na to, że z tyłu za lustrem jest taśma dwustronna. No ale na razie tak nie udało mi się tej taśmy usunąć, więc stwierdziłem, że spróbuję zdjąć tą osłonkę ściany najpierw i może wcale nie trzeba będzie zdejmować całych luster, no bo tak człowiek potrzebuje dostać się pod lustro od tej strony, a nie mogę tego zrobić, bo tutaj przychodzi mi ta ściana. Także jakiś taki Tetris, który jest bardzo skomplikowany dla mnie na razie i próbuję go rozgryźć. Łazienka robi się coraz bardziej pusta. Udało mi się tym razem zdjąć aplikację, która stoi teraz tutaj chwilowo i kasety. No a teraz dalej będę przechodził już do zdejmowania samej ściany, która jak się okazuje niczym tutaj nie jest przytwierdzona, na razie przynajmniej tak mi się wydaje. No i będę próbował to zdjąć. Widać dużo silikonu jest, który trzeba będzie uporządkować, trochę ogarnąć. Tutaj już zatrzymam to nagranie, bo więcej materiału już nie mam, a pokażę to, co było zanim pojechałem do kampera, a mianowicie pojechaliśmy na plażę, gdyż mieszkamy w Gdańsku, trzeba z niej korzystać. Na plaży udało się nam zobaczyć bardzo ciekawe zjawisko, którego szczerze mówiąc nie widziałem jeszcze w Gdańsku, a mianowicie małe piaszczynki piasku oderwały się przez wiatr od ziemi i zaczynały fruwać. Już wszystko wyglądało tak, jakbyśmy byli w jakiejś pustyni albo na wydmiach piaskowych. I ogólnie bardzo ładnie to wszystko wyglądało i dzięki temu udało się zrobić ładne zdjęcia, ładne filmy. No i ogólnie pogoda dopisywała bardzo fajnie. Ładne widoki były, też słoneczko świeciło, ale mimo wszystko jednak wiatr ten był bardzo mocny, co przeszkadzało w nagrywaniu, więc wszystkie filmy, które nagrałem, były bez dźwięku, bo wiatr je po prostu stłumił. No i też było zimno, więc na tej plaży też nie byliśmy jakoś długo, tam pobyliśmy może z pół godziny czy godzinę i wróciliśmy do domu. Mimo wszystko materiał udało się zrobić ładny, no i teraz go widzicie. Wszystko w piachu. Wszystko w piachu jest. Tak biało, że nasypało, waszej wyszecie. Ekran, cała kamera jest w piachu. W piachu cali jesteście, co? Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zastanów się nad subskrypcją naszego kanału, gdyż to jest ogromna motywacja dla nas, żeby tworzyć więcej nowych filmów. Dziękuję i na razie.